Moi drodzy, oto świątynia majańska w dawnym mieście Majów Koba na półwyspie Yucatan. I tę świątynię i wiele innych rzeczy niemal na świecie całym możecie zobaczyć, korzystając z serwisu wakacje.pl, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, moje pierwsze kroki po półwyspie Yucatan skierowałem w miejsce, które dla tej części świata jest najważniejsze. Najważniejsze z wielu względów. Otóż mamy wielki półwysep, mamy klimat podzwrotnikowy i nie mamy żadnych rzek. Na Yucatanie nie ma żadnej rzeki. No więc jak na przykład ta wspaniała cywilizacja Majów mogła się rozwinąć bez wody? Czy nie ma tutaj wody? Ano jest i była od zawsze. Zobaczcie na ukształtowanie terenu. Zobaczcie na biel tych skał. To jest wapień. To jest pozostałość po morzu, które kiedyś się wypiętrzyło. To jest pozostałość po rafach koralowych, po skorupkach żyjątek morskich. I teraz w tym wapieniu mamy formacje krasowe, czyli mamy jaskinie, mamy szczeliny i mamy tropikalne deszcze. No, szczęśliwie od paru minut nie pada, chociaż pora deszczowa właśnie na Yucatanie się kończy. No i teraz co się dzieje? Otóż ta deszczówka wpada do tych jaskiń i tworzy coś, czego nigdzie indziej na świecie w takim nagromadzeniu nie ma. Tworzy mianowicie podwodne jeziora w jaskiniach. Cenoty. To właśnie dzięki nim życie ludzkie tutaj niegdyś było możliwe. Zagłębmy się tam, a często są to zagłębienia dość potężne. To jest prawdziwe cudo. Stalaktyty, stalagmity, nietoperze, które prawdopodobnie obudziliśmy. Cenoty to słowo, które jest przekształceniem słowa majańskiego. Cenoty to liczba mnoga, cenota to liczba pojedyncza. Dzenotę, tak się na to po majańsku mówi i oznacza ten termin studnie. I to oczywiście były studnie. To właśnie stąd czerpano wodę. Krystaliczna deszczówka, która tutaj w tym wapieniu daje niezwykłą również formę estetyczną, gdyż ta woda jest chłodniejsza niż woda w morzu. No nie jest oczywiście słona, tylko słodka i czyściuteńka. Ale jest to również miejsce majańskich doznań metafizycznych, inframundo, czyli rytuał przejścia od świata żywych do świata umarłych. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak też te różnego rodzaju podania z różnych stron świata w gruncie rzeczy są dość do siebie podobne, no bo mamy mitologię grecką, no i co mamy? Hades, podziemny świat, no i mamy w nim rzekę Styx. Tutaj dość podobnie w tym sensie, że mamy świat podziemny, świat umarłych i mamy akwen. Akwen, który żywym dzisiaj służy nie tylko do nabierania wody, a w zasadzie już niemal nie służy, bo wodę kupuje się w sklepie. Służy na przykład kąpielom i nurkowaniu. Kąpiel w cenotach to obowiązkowy punkt niemal zwiedzania ich. No więc wlazłem, rzecz jasna, i widzę tutaj sumiki, jak sądzę, maleńkie. Na pewno sumiki, gdyż mają wąsy jak rasowy ułam. Woda to temperatura konstans. Jeśli cenoty są zamknięte, no bo zdarza się, że te formy skalne mogą runąć i wówczas słońce, światło słoneczne oświetla akwen, no to tam może być 24 stopnie, tutaj 22. No i ponieważ są to formacje krasowe, więc tak naprawdę niemal wszystkie te cenoty są
akwenem jednym, połączonym. To są podziemne rzeki niemal, więc może padać 30 km stąd, powiedzmy. Tutaj nie, ale tutaj poziom wody się podniesie. Woda niezwykle wapienna, więc kiedyś, żeby ją pić, trzeba było ją zaczerpnąć i zostawić, żeby warstwa tego wapnia na dole się odłożyła. Ponieważ tego wapnia jest dużo, więc ostrzegam Was, że będę idealnie gładki po wyjściu stąd. To jest po prostu naturalny peeling. Aha, no, pięknie. Na Słowacji, niedaleko Bańskiej Szczawnicy, mamy termalną wodę, która bije w grocie. I efekt jest dość podobny. Tamta woda jest gorąca, ale tutaj jest bardzo gorące powietrze. 90% wilgotności powietrza minimum. Tak, to jest po prostu naturalne spa. Dziewczyny, co wy jeszcze robicie na Yucatan do cenot? Wspominałem już, że jesteśmy u końca pory deszczowej. No bo pory roku są tutaj dwie. Deszczowa i sucha, ale to wcale nie znaczy, że w porze suchej nie pada. Leje tutaj przez cały rok niemal codziennie. No wiadomo, półwysep, tylko że w porze suchej mniej. Intuicyjnie zupełnie włożyłem koszulkę w papryczki chili, no bo to chyba jeden z najważniejszych symboli meksykańskiej kuchni. No i zobaczcie, co tutaj rośnie. Jakie piękne maleństwo. Chile masz, jedna z chili odmian. Takie 3 maleństwa wystarczą, by bardzo mocno zaostrzyć wielki garnek jedzenia. Widzieliśmy już wodę, no to teraz pora poznać kulturę, która dzięki tej wodzie się rozwinęła. Kulturę ludzką, kulturę niezwykłą, mianowicie kulturę majańską. Kultura Maja. Majowie to kultura, nie plemię, jak się zwykło powszechnie uważać. Jesteśmy w wiosce, w głębi półwyspu. Wioska nazywa się Achałciok i prawdziwe majańskie życie do zobaczenia jest, do podejrzenia właśnie w głębi półwyspu. No bo próżno go szukać na wybrzeżu, w kurortach. To się tak naprawdę nie zmieniło przez stulecia. To jest tradycyjna wioska i tutaj naprawdę ludzie żyją. Owszem, oni się godzą na to, by móc tutaj przyjść i to podejrzeć, ale nie jest to skansen. Teraz miejsce, które będzie niejako łącznikiem pomiędzy tym, co widzieliśmy przed chwilą, a tym, co widzimy teraz. Musimy pójść tam. Woda, czyli życie, czyli miejscowa studnia, która polega na tym, że się kopie dziurę, aż człowiek dowierci się do cenoty. Tak jest. Tam w środku jest jaskinia podziemna, a w niej deszczówka. Tylko taka jaskinia, do której człowiek nie ma dostępu, natomiast może z wody korzystać. Widzieliście pszczółkę Maję, no więc teraz jeszcze jedno znaczenie właśnie tejże pszczółki Mai. Żyje tutaj mianowicie niezwykła odmiana pszczół, Melipona maja, czyli majańska pszczoła, a w zasadzie pszczółka, gdyż to są maleńkie owady, znacznie mniejsze od naszych pszczół, które pierwotnie żyły w pniach drzew. One jeszcze tutaj żyją w stanie dzikim, ale to są miejscowe ule, czyli po prostu pień drzewa. To jest już taki ul nowoczesny, więc te pszczoły w tym siedzące dają mniej miodu niż takie w pniach drzew. One są maleńkie, coś ich nie widzę, ale mogę w to śmiało stukać, dlatego że one nie mają żądeł, nie mają jadu. One tutaj latają, wyglądają jak po prostu muszki. Ale na czym polega potęga tych pszczół? No polega na właściwościach ich miodu. To jest jedna z najzdrowszych rzeczy na ziemi. Dlaczego Majowie to nie jest plemię? No dlatego,
że lud ów dzieli się na wiele plemion. On zamieszkuje dzisiejsze 4 kraje, czyli Honduras, Gwatemalę, Belize oraz ten fragment Meksyku. To jest rodzaj muzeum, gdzie zgromadzono po prostu wioskowe sprzęty, by móc je podziwiać. No więc podziwiajmy. Majowie w czasach prekolumbijskich nie mieli żelaza, no bo rudy żelaza tutaj nie występują. No więc czym cieli? Mam nadzieję, że oglądaliście film Apokalipto. Moim skromnym zdaniem doskonały. Jeśli nie, to obejrzyjcie i zwróćcie uwagę na pierwszą scenę. Tam łapa jaguara, to imię pewnego wojownika, tnie tapira, tusze tapira dzieli przy pomocy czegoś takiego. To jest obsydian. Tym właśnie cięto. Majowie prekolumbijscy mieli talerze, ale nie ceramiczne. Mianowicie jadali tradycyjnie z czegoś takiego. To jest, tak, skorupa żółwia. Była wyściełana liśćmi bananowca i z tego spożywano nie ryż. W czasach prekolumbijskich nie było tutaj ryżu. Ryż przywieźli Hiszpanie. Więc co jedli? No coś, co jedzą cały czas i coś, co ja równie chętnie tutaj i nie tylko tutaj spożywam. Fasola. Ziemia tutaj to niemal sama skała, no więc jak coś uprawiać? Majowie wynaleźli system, do którego wracają w Europie, no bo ogrodnik niedawno zaproponował mi konstrukcję takich podniesionych grządek. To się w języku majańskim nazywa kaancie, czyli podniesione drewno. O co chodzi? Poza tym, że mamy tutaj warstwę ziemi, no też chodzi o to, że mamy pod spodem dzisiaj folię, czyli woda, która nawet gdyby tutaj była sama ziemia, nie wsiąknie w to błyskawicznie. Ona tutaj wsiąknie i popłynie na dół gdzieś do cenot. A tak mamy kawałek żyznej ziemi. W dodatku nie obsikają tego wioskowe psy, nie zeżrą tego dzikie zwierzęta. No a co tu mamy? No, a jakże? Chili przecudne, no i coś, co już podżarłem, więc wiem, że to ma smak szczypioru. Tak, Schnittlauch, szczypior. Co to jest? To jest to, bawełna po prostu, krzak bawełny. Ameryka Środkowa i Południowa kojarzą nam się z hamakiem i ze spaniem w nim. I rzeczywiście większość miejscowych woli spać w hamakach niż w łóżkach. Niektórzy nawet twierdzą, że w łóżku śpi im się fatalnie. Co ciekawe, prekolumbijscy Majowie spali na pewnego rodzaju łożach, takich podestach wyściełanych kukurydzianą słomą, ale hamaki upowszechnili żeglarze hiszpańscy i portugalscy, no bo hamak to idealne miejsce do spania na pokładzie i w ogóle w miejscach, gdzie nie ma miejsca. No to jest izba sypialna, no i w dzień taki hamak się zarzuca i mamy tutaj przestrzeń, można robić różne inne rzeczy. Ale z hamakiem jest tak, że trzeba wiedzieć, jak w nim spać. No my robimy najczęściej podstawowy błąd. No, nawet jeśli bierzemy już tak jak trzeba hamak pomiędzy nogi, to kładziemy się w nim, o, tak właśnie. Czyli mamy nogi w górze, kręgosłup wygięty, no i to jest pozycja, w której można zdrzemnąć się po obiadku, ale cała noc to jednak za dużo. W hamaku trzeba się wymościć w sposób specjalny. Trzeba mianowicie położyć się w ten sposób. O, tutaj się chwycić i spać niejako w poprzek tegoż hamaka. No i co się teraz dzieje? Po pierwsze mamy przewiew. Po drugie to wszystko, co na dole pełza i miałoby nas w teorii ukąsić, nie ma do nas dostępu. Po trzecie, jak coś lata i chce nas użreć, to my się możemy, o właśnie tak,
drugą częścią hamaka przykryć i mamy wtedy moskitierkę. No i w hamaku nie tylko się śpi, tak jak i w łóżku, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza u nas, seks to nie jest tylko prokreacja. Seks to jest również przyjemność. Miejscowi o tym wiedzą. Kiedy tutaj kupuje się hamak, można również w komplecie kupić książkę pod tytułem Hamaka Sutra, czyli hamakową Kama Sutrę. No i o tym warto by było też coś obejrzeć, no ale to wszakże nie jest, moi drodzy, ten film. Niezwykle ważne pomieszczenie, a w kontekście naszych programów najważniejsze, mianowicie kuchnia wraz z jadalnią. Mimo że mamy tutaj otwarty ogień, mamy palenisko, to nie ma dziury w poszyciu dachowym, która by odprowadzała dym. Ale to jest zrobione specjalnie. Przez to to wszystko nasiąkło zapachem dymu i wydaje bardzo dymne wonie, co odstrasza dzikie zwierzęta. Na Jukatanie palenisko zawsze wygląda w ten sam sposób. No mamy 3 kamienie, na nich kiedyś kładziono też kamień płaski. No jak wiecie, nie znano tu w czasach prekolumbijskich żelaza. Dzisiaj to jest żeliwna płyta, pod tym szczapy drewna. No i co tutaj się dzieje? Panie pieką jukatański i meksykański chleb powszedni, czyli tortille, ręcznie robione, tortille kukurydziane. Z niezwykłą zręcznością pani formuje ciasto, robi placek i te placki są niemal identyczne. No ale to nie są lata wprawy, to są wieki wprawy. I teraz dodatki, niezwykle interesujące. To jest mianowicie liść rośliny, która nazywa się czaja. Ona jest z rodziny wilczo-mleczowatych i spożyta w nadmiarze jest trująca, uszkadza wątrobę, ale jeśli je się ją z umiarem, to sprawia, że usuwa pasożyty z organizmu i również ludzie nie siwieją. Co tu jeszcze mamy? No, tu mamy chili zgniecione, tu mamy pomidory, a to jest rzecz świetna, mianowicie pestki z dyni, prażone i zmielone. I co się z tym stanie? Zobaczycie już za chwilę, w co się to zamieni. Zatem mamy tortillę, czyli miejscowy chleb, ale za chwilę będziemy mieli taco, ponieważ tortilla nadziana zamienia się w taco. Pasta. Najpierw idzie pasta. Pasty są przeróżne. Taka najpopularniejsza chyba z fasoli czarnej jest zrobiona, ale my mamy tutaj te prażone pestki z dyni razem z pomidorami i najpierw rozsmarowujemy pastę. Potem coś, co zależy od rodzaju taco. To może być duszone mięso. W tym wypadku mamy jajecznicę ze wspomnianą już czają. Czyli to idzie tak. I wykończenie. Wykończenie, które w ogóle wykańcza większość meksykańskich dań. Któreś z odmian chili. Tutaj mamy habanero, które jest roztłuczone w moździerzu. Dodaje się tutaj octu, oliwy albo tylko wody i soli, jak w tym właśnie wypadku. Ile tego? No tyle, żeby nie przeciekło i tyle, żeby nasze kubki smakowe wytrzymały. Nigdy, ale to przenigdy nie wolno tego zwijać. To się tylko składa w ten sposób. Nie wolno tego jeść nożem i widelcem. No ale teraz pojawia się pewna trudność. No jak to wsadzić do paszczy w ten sposób, żeby
paszczy ohydnie nie rozdziawiać. No nie możemy tego przechylić, bo wtedy nam wypadnie nadzienie. Wiecie, to tak historia z Belgiem, który zawsze trzyma w dłoni frytki i się go spytali, która jest godzina. I wtedy frytki lądują na dole. Więc trzeba delikatnie przechylić głowę. Cudo. Po prostu cudo. I to nie jest moje pierwsze słowo w tej sprawie, ponieważ taco to jest liczba pojedyncza, ale tacos to jest liczba mnoga i ja właśnie w mnogość pójdę. Jest taki dobry. Widzieliśmy przed chwilą, jak wygląda naprawdę maleńka majańska wioska. No więc, by ogląd spraw był szerszy, teraz majańskie miasteczko. Nazywa się ono Koba. Ale ta nazwa nie ma nic wspólnego z Józefem Stalinem. Koba to był jeden z pseudonimów tego potwora. Po co tu jesteśmy? No, choćby po to, by podejrzeć mecz piłki nożnej rozgrywany na boisku do koszykówki, by podejrzeć, co też robią mieszkańcy, no już trochę starsi, no i by zajrzeć do garnków. Jakie rzemiosło jest tu niezwykle popularne? No naprawdę nie trzeba być Einsteinem, by na to wpaść. Pomyślmy chwilę. Otóż mamy mnóstwo podzwrotnikowych, tropikalnych lasów, a w nich drzewa, które jako drewno są niezwykle cenne i poszukiwane. I mamy też prawo lokalne, które pozwala miejscowym kilka drzew takowych w ciągu roku ściąć. Pozyskuje się z nich drewno, a z tego drewna robi się meble. Meble cudowne i wieczne. Te meble trafiają w zasadzie wyłącznie na miejscowy rynek, no bo, i to też jest bardzo mądre, nie można ich masowo eksportować. Dlaczego? No obok są Stany, wszyscy by chcieli mieć takie rzeczy, no więc by wycięli wszystko w pień i nic by nie zostało. Zatem, jeśli się eksportuje meble, wycinka musi być certyfikowana, a tutaj jest ona niejako na własny użytek. Tutaj mamy stolik zrobiony z drzewa, które nazywa się calam, a tutaj coś, co zostało zrobione z drzewa o nazwie zapote. I nawet ja, mimo że jestem człowiekiem przerażająco i niemal nadludzko silnym, w zasadzie nie jestem w stanie tego podnieść. To jest dużo mniejsze, ale też jest straszliwie ciężkie. Tak, to są rzeczy wieczne. Jeśli będziecie tutaj w jakichś ekskluzywnych hotelach, to z pewnością zobaczycie drewniane detale i meble właśnie będące sztuką miejscowego, majańskiego, drewnianego rzemiosła. Trochę majańskiej kuchni już liznęliśmy, a za chwilę dotkniemy niemal jej istoty, bo mamy dania tak reprezentatywne dla tego miejsca, jak hejnał z Wieży Mariackiej reprezentatywny jest dla Krakowa. No więc zobaczcie, coś wam to przypomina? Tak, to również można kupić u nas i mówimy na to nachos. Natomiast tutaj nikt na to nachos nie powie. To jest totopos. A co to jest? U nas to są chipsy, ale tutaj to jest coś prawdziwego. Mianowicie mamy tortillę. Tortilla jest robiona z ciasta bez jajek, nie psuje się, wysycha. No i kiedy wyschnie, to właśnie kroi się ją na ćwiartki, a następnie smaży. I to jest po prostu fritada. Kiedy totopos jest z mięsem, z serem zapieczone, to wówczas na to mówi się nachos. Ja wiem, to nie są proste sprawy, ale musimy tę istotę poznać.
No więc to topos. Do tego pico de gallo, czyli dzioby kogutów, albo też salsa mexicana, czyli pomidory, cebula, chili habanero, ocet, oliwa. Guacamole, no to wiecie co jest, co to jest. W każdym razie tutaj używa się miejscowej odmiany awokado, znacznie większe. Sopa de Lima. Nie chodzi o to, że zupa pochodzi z miasta Lima. Chodzi o to, że jest ona zakwaszana limetką. Tutaj też mamy fragmenty tortilli, ale całość jest robiona na drobiowym wywarze z bardzo charakterystycznym dla kuchni w całym Meksyku sposobem darcia mięsa. To zostało przez Amerykanów przejęte i nawet sieciowy już podają pulled pork na przykład, czyli właśnie takie paski mięso podarte. No ale o tym piszą strofy. Cochinita, czyli prosiak. Tutaj żyje miejscowa rasa świń. To jest krzyżówka świń, które kiedyś przywieźli tu Hiszpanie, czyli czarnych świń, z takimi świniami, jakie są na przykład w Wietnamie, mniejsze, ale też czarne. I teraz to się piecze. Kiedyś piekło się to wyłącznie w takich jamach w ziemi, wyłożonych liśćmi bananowca. Stąd cochinita de pibil, czyli pieczona właśnie w ziemi. Dzisiaj niekoniecznie w ziemi, ale mięso upieczone, marynowane. Achiote to jest taka przyprawa, która nadaje temu koloru, też sok z pomarańczy. Do tego rzecz jasna pasta z fasoli, do tego ryż, ale do tego tortille by sobie można było zrobić tacos. Widziałem cały jeden wielki film o tacos z cochinitą de pibil. To był film znacznie bardziej przejmujący niż nad Niemnem, wierzcie mi. To jest w ten sam sposób, czyli owinięty w liście bananowca pieczony kurczak. No i dodatki te same, czyli ta czarność na talerzu, czyli pasta z fasoli. No i alkohol, który pochodzi z czasów majańskich, mianowicie sztabentun. To jest destylat aromatyzowany odrobinę miodem, anyżem i miejscowymi ziołami. Widzicie, jaki tutaj pan Maja na nas spodziera z buteleczki. To warto wypić gdyż jest to doskonałe digestivo, ale w roli digestivo również świetnie sprawdzają się te same rzeczy jako aperitivo, albo na odwrót. Wszystko jedno. Skupiłem się tak nad zapachem tego, że nieco mi się szyk zdania pomieszał. Mój bien. Piwko też jest. W środku plasterek limetki. Dobra, zanim sobie będę konstruował tacos, a już wiecie, jak się tacos konstruuje, rzecz do spróbowania solo. Cochinita mia. Kleiste, rozpadające się mięso. Zobaczcie, to właśnie stąd Amerykanie, jeszcze raz to powtórzę, wzięli tenże sposób. Viva Yucatan. Jedzenie jedzeniem. Ono było świetne, ale podobne zjecie niemal na całym Yucatanie. Natomiast w Coba jest coś, co zostawiam na deser. Mianowicie pozostałości po majańskim, prekolumbijskim mieście. Jednym z największych i jednym z najstarszych na całym Yucatanie. Założono je w III wieku przed Chrystusem. No i trwało, choć już upadało do wieku XVI. To najwspanialsza z tegoż miasta pozostałość, a liczyło ono sobie kiedyś 60 000 mieszkańców. Tu, gdzie w tej chwili mamy las, stały domy, a pomiędzy nimi takie oto świątynie.
To jest świątynia ofiarna, 42 metry wysokości. No, nie myślcie, że cały czas z tych stopni spadały głowy. Majowie to nie Aztekowie. Składali ofiary z ludzi, ale nie robili tego bez przerwy. Jeszcze parę lat temu można było tam do góry wleźć. Byłem przerażony informacją, że będę musiał tam wchodzić. Na szczęście już jest zakaz. Boisko do gry. No właśnie, w co? Popularnie mówi się, że chodzi o grę w pelotę, ale tak naprawdę pelota to słowo wywodzące się z hiszpańskiego i oznacza piłkę. W tym wypadku była ona zrobiona z kauczuku i Majowie tę grę nazywali pok-ta-pok, od dźwięku odbijanej kauczukowej piłki. Pok-ta-pok. Zasady dość skomplikowane. Objaśnię je w największym skrócie. Otóż 5-osobowe dwa zespoły. 2 osoby z każdego zespołu po jednej, po drugiej stronie. Kapitanowie na górze. Boiska zawsze jedno, ta ściana na wschód zwrócona, druga na zachód. I teraz trzeba było tak podać piłkę do kapitana, odbijając ją jedynie łokciem, kolanem albo biodrem, by kapitan mógł przełożyć piłkę przez koło. W ten sposób zdobywało się punkty. Co prawda Erich von Däniken twierdzi, że to wszystko spuściło tutaj UFO, a te koła to tak naprawdę są czarne dziury, które Majowie już znali. No ale Erich to Erich. Pok ta pok, inaczej pelota. Powszechne jest mniemanie, że Imperium Majów upadło, ponieważ przybyli tutaj Hiszpanie. No ale jest to nie do końca prawdziwa teza, ponieważ kultura Majów była w stanie upadku 300 lat przed przybyciem Hiszpanów. Dlaczego? No wcześniejsze sukcesy i niezwykłość tego państwa i wspaniałość tej kultury sprawiły, że populacja się niezwykle powiększyła. Powiększyła się na tyle, że nie było już za bardzo czym jej wyżywić. Wyobraźcie sobie, tutaj, tylko w tym mieście mieszkało 60 000 ludzi. No przecież Kraków w XIX wieku liczył sobie mniej mieszkańców. No a skoro nie było co jeść, były susze, no trzeba było składać dla bóstw ofiary, jeszcze więcej ofiar, więc też kapłani zaczęli się panoszyć. No i tak to już upadało, ale Hiszpanie nie byli wcale aż tak bardzo Majami zainteresowani. Oni z ich punktu widzenia byli dość peryferyjni. Skupili się na Aztekach. Dlaczego? Dlatego, że Aztekowie mieli coś, czego Majowie nie mieli. Mianowicie złoto i srebro. A na tym właśnie Hiszpanom najbardziej zależało.